Cześć, witam serdecznie kochani, tu kanał Innymi Oczami. Dawno się nie widzieliśmy, bardzo dużo miałam spraw przeróżnych na głowie i po prostu nie mogłam się z tym ogarnąć. Ale już jest wszystko na dobrej drodze. No i Kaspiemu się teraz obiad zrobił. Znaczy się paluszki rybne chciał, bo sobie tak zażyczył. I za chwilę wrócę do Was. Powiedz halo. Halo. Teraz sobie gra w PlayStation, bo szkołę mu odwołali ze względu na warunki pogodowe. Wczoraj i dzisiaj. Ale jutro, z tego co wiem, już powinien jechać do szkoły, także widzimy się potem. No i wracam do Was ponownie. No, Kacperka już tam ogarnęłam z tym jedzeniem. Akurat dzisiaj mam hirżotto zrobione. Nie wiem, jak po polsku się hirze nazywa, muszę zobaczyć w słowniku odwrotnie. Wczoraj robiłam risotto z cukinią i hirzotto dzisiaj zrobiłam z tego, co mi zostało właściwie w lodówce i muszę posłać Roberta na zakupy. Ale z czym do Was przychodzę w ogóle. Tak, i jeszcze tutaj mam sałatkę z łososia, którą zrobiłam właściwie wczoraj. No i powiem Wam szczerze tak, tyle śniegu u nas napadało. Wczoraj była taka rzecz, że w sumie przedwczoraj już było zapowiedziane, że busy do szkoły nie będą jeździć no i że szkoła jest zamknięta, bo tutejszy Bezirksregierung zapowiedział, że szkoły w naszym okręgu będą zamknięte, czyli region Kolonii, Bergisch Gladbach i tych innych różnych takich, to wszystko Bergisches Kreis, jak się to mówi, to miały i wczoraj i dzisiaj szkoły zamknięte. Zajęcia były po prostu odwołane, nie było żadnych zajęć z obecnością. No i po prostu dziecko musiało zostać w domu, żadne busy nie jeździły i po prostu z tymi autobusami, w ogóle tymi miejskimi też była wczoraj jazda, bo żadne autobusy nie jeździli. Widzieliście na szorcie, że po prostu nakręciłam, umarło wszystko przez chwilę i jakby się wszystko zatrzymało i ja mówię, dobrze, że ledwo Robert przyjechał wczoraj z pracy i powiem Wam szczerze, że o grube 45 minut dłużej jechał z pracy. No i zaglądałam, że mam nadzieję, mówię, nic się nie stało i tak dalej. Akurat wjeżdżałam przez okno i zobaczyłam, jak wjeżdżam, aż mi zelżało. No i powiem Wam szczerze, że no, Kacper jest grzeczny i pozwala mi w tym momencie coś ugotować. I w ogóle przychodzę do Was, bo miałam Wam opowiedzieć właściwie o podsumowaniu roku 2023, jak to u nas było. Trochę późno u mnie na podsumowanie, bo już jest 18 stycznia i powiem po prostu Wam, co się zmieniło właściwie u Kacpra. Jak to było? Pamiętacie, że walczyliśmy o leki do Kacpra, bo dostał drugą diagnozę ADHD i po prostu z tymi lekami nie wyszło, bo jego organizm nie umiał ich, jakby tak powiedzieć, zaakceptować. Mało jadł, spadł z wagi i musieliśmy je po prostu odstawić i powiem Wam szczerze, nawet dobrze się stało, że je odstawiliśmy, bo Kacper zaczął więcej jeść. Zauważyłam, że zmieniło się to, że Kacper tak jakby się trochę poprawił w zachowaniu i tak dalej. I jest dużo mniej momentów, kiedy kładzie się na ziemię. Nawet jak przechodzimy przez ulicę, zaczyna powoli zauważać, że jest światło czerwone czy zielone i tak dalej. Trzeba mu jeszcze o tym przypominać. Wiadomo, trzeba mieć go na oku i bez tego się nie obejdzie, zanim się w ogóle go samodzielnie nauczy kiedykolwiek. Na razie póki co staramy się być przy nim i go wspierać.
No i przede wszystkim, co mnie cieszy, że coraz więcej jakby go rozumiemy i on nas rozumie, i nawet po polsku, i po niemiecku, i nawet dużo przerwa mu dała teraz ta międzyświąteczna, i bardzo, powiem Wam szczerze, umie zaakceptować alternatywy. Jeśli chodzi o wycieczki do sklepu czy terapię sklepową, jak się to mówi, na razie zaprzestaliśmy, bo to kompletnie nie ma sensu, bo od tego roku zamierzamy po prostu już powoli wprowadziliśmy tutaj. Jeszcze u Kacpra to potrwa, zanim się przestawi, ale zasmakował mu makaron bezglutenowy, więc staramy się po prostu przeskoczyć na żywienie bezglutenowe. Po prostu w naszym żywieniu odrzucamy gluten. No i dzisiaj jadł paluszki rybne, te co kiedyś tam kupiliśmy, wiadomo, troszeczkę tam może być tego glutenu, ale będę się starać znaleźć takie do niego, żeby albo, nie wiem, może spróbować samemu zrobić paluszki, które będą po prostu bezglutenowe, bo wiem, że jest panierka bezglutenowa, też idzie w Rebę kupić. I dużo warzyw, owoców, przede wszystkim to jest priorytet. Kacper zaczął po prostu jeść warzywa i nawet zasmakował mu nowy chleb bezglutenowy, jeszcze bardziej niż z mąki pszennej. Zaczęłam piec bezglutenowo. Takie moje pierwsze podrygi w pieczeniu. Ja powiem tak, mało piekę, bo kiedyś w ogóle nie miałam na to czasu i powiem Wam szczerze, jeszcze się uczę piec, że tak powiem. Jeszcze tak, wiadomo, to nie jest żaden wstyd i tak dalej. Trzeba się też do swoich błędów przyznać. Ale powoli, wiadomo, kiedyś było z Kacprem dużo ciężej, nie pozwalał mi na nic i musiałam całą swoją uwagę skupić na nim. Teraz powoli daje mi ten czas i dzięki temu mogę się więcej tutaj skoncentrować właśnie na tym, co mam do zrobienia, na tym, żeby jakiś tam obiad zrobić. U mnie królują obiady jednogarnkowe, jak że tak powiem. Do końca nie jest to prawda jednogarnkowe, bo gdzieś jest patelnia, gdzieś jest garnek, gdzieś jest coś tam i tak dalej, ale żeby to było w miarę szybko, zdrowo i sprawnie i przede wszystkim odrzuciliśmy totalnie produkty wysoko przetworzone. Przestaliśmy jeździć do McDonalda, po prostu jakoś tam próbujemy powoli do przodu i wiem, że to nam zaprofituje. Wierzę w to, bo przeczytałam książkę jedną w wakacje, nie wiem czy pamiętacie, nie pamiętam autora, ale autyzm przełom w podejściu, mówi, że cukier, gluten i tak dalej to jest jakby trucizna dla dziecka w spektrum i powiem Wam szczerze, nawet ja przy swojej tarczycy muszę uważać na to, co jem. I zauważyłam, że od tych 2 tygodni, co teraz po prostu w święta poszaleliśmy, wiadomo, zjedliśmy różne takie też niezdrowe rzeczy, typu ciasto kupne jakieś tam i tak dalej, a teraz próbuję robić to sama, bezglutenowo. Zakupiłam sobie w 20 takie mieszanki bezglutenowe, teraz jest w DM nawet promocja 20% na żywność bio, na cały asortyment w styczniu, więc opłaci się. Nieraz to jest kilka euro, powiem Wam, i zauważyliśmy, że nawet jakby mniej wydajemy na to jedzenie i jemy po prostu zdrowiej. Kacper też ma nawet tutaj pole do popisu, żeby sobie coś wybrać i bardzo często jest tak, że podchodzi do lodówki i wybierze sobie, nie wiem, ogórek, marchewkę, pomidora. Bardzo mnie cieszy, że on właśnie je takie rzeczy i
próbujemy go oduczyć tych pierwińskich słodyczy. Mam nadzieję, że to się uda, ale trzymajcie za nas kciuki i będziemy się tego twardo trzymać, żeby tego nie było. I jak coś piekę, to staram się używać właśnie nawet, jeśli jest proszek do pieczenia, to staram się używać bezglutenowego. Zauważyłam, że mam kupiony bezglutenowy proszek do pieczenia, z czego się bardzo cieszę. I staram się, przykładowo jeśli jest masło, to jak najlepszej jakości, żeby było. I teraz ostatnio te dobre masło zaczęło być w promocji i gdzieś pod koniec tamtego roku było na promocji i teraz znowu będzie na promocji w piątek w Lidlu. No to kupimy jakoś tam i po prostu zamrozimy te kostki i będziemy mieć fajne jedzenie. Kacper nieraz rwie się do jajek. No i po prostu powiem Wam szczerze, dużo się zmieniło pod tym względem, że tak jakby zrobił się jakby taki spokojniejszy. Jeszcze ma problemy z regulacją emocjonalną, ale to zazwyczaj jest w szkole gdzieś tam. I powiem Wam szczerze, że wiadomo, bo jest przebodźcowany, jest dużo głosów dzieci, przyciążony sensorycznie w ogóle. Kamizelka, jeśli chodzi o szkołę, mówiłam Wam w zeszłym roku, ma taką w szkole i używa i dobrze się sprawdza, pomaga mu w regulacji emocjonalnej. Może wyjść sobie do pokoju treningowego, znaczy się takiego bez żadnych rzeczy i taką przerwę sobie dla siebie zrobić. I powiem Wam szczerze, jeszcze ma problem z taką samokontrolą emocjonalną, gdzie jest, aby powiedzieć, taki nabuzowany już tym wszystkim i zaczyna rzucać pewnymi rzeczami. To jeszcze nad tym trzeba popracować, ale nie zdarza się to tak często, jak to było wcześniej i nawet rok temu. I powiem Wam szczerze, że i nawet dużo to dało, te doświadczenia w całym roku. Teraz będziemy mieć w styczniu pod koniec termin w SPC, Socjalpediatryczne Centrum Socjalpediatryczne. I będziemy mieć termin z psychologiem. Będziemy na temat Kacperka rozmawiać. Robert ma wtedy urlop, na szczęście to jakoś tam sobie ogarniemy. Na pewno Wam powiem co i jak. I powiem Wam szczerze, że co jeszcze się zmieniło u Kacpra, jeśli chodzi o nawet same święta. Nie jechaliśmy do Polski, ale Kacper się cieszył na te święta. Zauważyłam u niego, że druga połowa roku była dużo lepsza pod tym względem, że miał swój spokój i nawet ta przerwa dobrze mu zrobiła pod tym względem, że miał swoją ulubioną rybę na święta, zjadł sobie, w miarę Wigilię wytrzymał, nie uciekał od stołu jak kiedyś to było, było spokojnie, zjadł sobie, to było w tempie też ekspresowym, ale najważniejsze to było to i cieszył się oczywiście z prezentu. Potrafił okazać radość, nawet na twarzy u niego było to widać, cieszył się bardzo z prezentów. No i powoli zaczyna bawić się z kimś i dopuszczać do siebie, żeby się z nim bawił i zwraca uwagę, jak inna osoba się bawi. Teraz właśnie terapeutka do nas przychodzi, żeby jakoś ogarnąć przykładowo spacery, żeby Kacper nie uciekał za daleko od nas, żeby nie biegał i tak dalej, bo z takimi wolnymi spacerami, bez żadnego celu, że gdzieś tam idziemy do jakiegoś sklepu przykładowo, tylko po prostu idziemy na jakiś spacer, żeby nie leciał w długą i żeby szedł z nami. I można powiedzieć, od kilku spacerów, nawet w miarę już to powoli zaczyna skutkować. Ostatnio zauważam, że ze mną za rękę nie za bardzo lubi chodzić. Byle trzymał się przy mnie, nie próbuję go zmuszać, bo najgorsze jest zmuszanie dziecka, żeby chodziło za rękę. Byleby się przy mnie trzymał i nie wychodził na ulicę. I staram się mu zaufać, bo on już po prostu czuje, że on już jest taką oddzielną jednostką
i zaczyna jakby decydować sam za siebie w tym względzie, że po prostu już jest na tyle duży, że z mamą nie musi chodzić za rękę. Już ta granica jest przecięta, ale z tatą jeszcze chce chodzić za rękę. No to także wiecie, no ma swoje upodobania i trzeba to zaakceptować. No i powiem Wam szczerze, że byle do przodu. Mam nadzieję, że ten rok będzie dużo lepszy dla nas wszystkich i w ogóle. Także życzę Wam, moi drodzy, tutaj jak najlepszego roku. Trochę późno z życzeniami, no ale wiecie. No i powiem Wam szczerze, jeśli chodzi o samego Sylwestra, to było tak, że rok temu Kacper nie za bardzo jeszcze umiał zaakceptować fajerwerki i tak dalej, ale w tym roku Robert dość tak dużo popuszczał ich i chyba 45 minut staliśmy na zewnątrz. Z początku Kacper chował się u mnie w kurtce, zakryłam mu uszy i tak dalej, ale później kazał sobie te uszy odkryć. I sam nawet sobie ściągnął kaptur i patrzał i w ogóle był zadowolony, także zakładam, że coś się u niego poprawiło, jeśli chodzi nawet o doznania sensoryczne. Nadwrażliwość na dźwięk jakby się u niego zmniejszyła, tak bym powiedziała. Także to jest kolejna taka dobra wiadomość dla nas, także rozgadałam się, mam nadzieję, że będziecie to od początku do końca oglądać, ale także widzimy się w następnym vlogu, jeszcze nie wiem kiedy, ale życzę Wam miłego dnia, miłej reszty tygodnia. Do zobaczenia, cześć!